i nagle gaśnie światło. I my sobie tak myślimy, kurde, no ja rozumiem, u tego dziada sąsiada to światło mogło zgasnąć, ale u mnie przecież ja mam fotowoltaikę. Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No witam serdecznie po raz kolejny. Dzięki wielkie, że wpadliście znowu. Na początku chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje, bo było tego trochę w tym tygodniu. Dzisiaj porozmawiamy o dziwnej rzeczy. Pamiętacie jakiś czas temu, jak to jedno państwo napadło na drugie państwo i potem nagle zaczęły wybuchać radiotelefony. I można byłoby się zastanowić, co to ma wspólnego z naszym sprzętem. Radiotelefon nie ma teoretycznie niczego wspólnego z naszymi falownikami. Ale czy na pewno? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest środek zimy na przykład, albo nie wiem, środek lata, temperatury plus 40 stopni, siedzimy sobie w pokoju, oglądamy nasz ulubiony 9348 odcinek serialu i nagle gaśnie światło. I my sobie tak myślimy, kurde, no ja rozumiem, u tego dziada sąsiada to światło mogło zgasnąć, ale u mnie przecież ja mam fotowoltaikę. Mój magazyn, czy moje magazyny powinny dostarczyć mi prądu na co najmniej 3 dni. Co się dzieje? No to szukacie sobie latarki, no bo gdzieś ona jest. Gdzieś żeście położyli ją, tylko że kurde, jak trzeba, to nie można za bardzo jej znaleźć. W końcu idziecie do kuchni, znajdujecie jakąś starą świeczkę i ze świeczką, prawda, do garażu. Zobaczyć, co się stało z tymi, może nie niebieskimi, ale tymi szarymi skrzynkami na ścianie. No i podchodzicie, dotykacie, cisza, nic się nie dzieje, nie ma w ogóle żadnego dźwięku, żadna lampka się nie świeci, wyświetlacze ciemno, wszystko. Co się stało? No musiała być awaria, ale tak idąc z powrotem przez podwórko do domu, wdeptując tu i ówdzie w coś ciepłego, patrzycie, że kurde, u sąsiadów też nie ma światła. Telewizja nie działa, radio nie działa, internetu oczywiście nie ma, telefonia komórkowa leży i kwiczy. No i co się stało? To jest oczywiście hipotetyczne zdarzenie, nic takiego się u nas nie stało. Może jeżeli pomyślimy sobie o Francji i tam Hiszpanii w zeszłym roku, no to oni mieli podobną troszeczkę sytuację. W maju 2025 roku agencja Reutera opublikowała artykuł, w którym twierdzi, że Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego w USA znalazła nieudokumentowane elementy na płytkach drukowanych w falownikach i w bateriach, w magazynach, tak zwane backdoory. W niektórych tych falownikach były nawet wlutowane na stałe karty SIM. Po analizie doszli do wniosku, że większość falowników i większość magazynów energii, ale mówię tutaj o tych magazynach energii dużych, takich sieciowych, nie takich jak my tam mamy po 100 kWh czy tam 15 kWh. Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia w całym kraju niepostrzeżenie gaśnie światło. I to wcale nie przez burzę, ani nie przez awarię elektrowni, a gaśnie ono przez ciebie, i przez ciebie, i przez ciebie, i przeze mnie. Może przeze mnie nie do końca, bo ja mam niebieskie skrzynki, ale jest takie prawdopodobieństwo. Te wszystkie szare, mleczne skrzynki, które wiszą gdzieś tam w garażach czy w piwnicach, mogą stać się takim właśnie wyłącznikiem, który zabije sieć elektroenergetyczną. I teraz powiem wam dlaczego.
Firma taka jak SunGrow ma 50% rynku falowników w Europie i w zasadzie na całym świecie. I teraz, jeżeli oni wyłączą nam nasze falowniki, zbrykują je, tak, bo jedną komendą można pozbawić się możliwości korzystania z tego urządzenia całkowicie i nieodwracalnie. To jeszcze nie jest taki duży problem. Ale teraz zauważcie, co się stanie, jeżeli w tych, powiedzmy, 500 000 urządzeń nagle częstotliwość z 50 Hz wzrośnie do 70, albo napięcie, jakie taki falownik będzie produkował z 230 V wzrośnie do 270. I takich falowników w naszym mieście jest, powiedzmy, 1000. W tym momencie stacje transformatorowe zaczną się palić, a zanim zaczną się palić, może najpierw spróbują się wyłączyć. I teraz, jeżeli wyłączy się jakaś część sieci elektroenergetycznej, to automatycznie całe to obciążenie zostanie przejęte przez inną gałąź, bo te sieci są pomiędzy sobą połączone i jak jedna gałąź się rozłączy, no to cała ta moc, całe to obciążenie zostanie przekierowane na inną gałąź. I teraz, jeżeli tego będzie wystarczająco dużo, albo kilka gałęzi naraz się rozłączy, to te, które będą przejmowały to obciążenie, będą przeciążone i żeby zabezpieczyć same siebie, zaczną się wyłączać. I to się stało właśnie w Hiszpanii, to się stało we Francji, gdzie całe kraje zostały bez prądu. Tam mówiło się o tym, że był to błąd obsługi i na szczęście nic złego się nie stało. Ale jest taka możliwość, że celowo może zostać zniszczona sieć elektroenergetyczna. I teraz zauważmy, my kupując nasze urządzenia, patrzymy na cenę przede wszystkim, tak? No bo cena jest istotna, nie czarujmy się, każdy chce zrobić to jak najtaniej, kupić jak najtańsze urządzenie, żeby jak najszybciej ta inwestycja się zwróciła. I to jest okej. Ja nie mówię, że to jest złe. Ale robiąc to, w tym samym czasie stajemy się żołnierzami tych formacji czy tych krajów, które w momencie jakiegoś globalnego konfliktu, niekoniecznie globalnego, ale jakiegokolwiek konfliktu, będą w stanie kontrolować nasze urządzenia, a niszcząc sieć elektroenergetyczną, tak naprawdę paraliżują cały kraj bez oddania jednego strzału, bez przelewu krwi. Wyobraźmy sobie teraz, co stracimy, jeżeli nie będziemy mieli prądu. Ja już nie mówię o tym, że nie będziemy mogli korzystać z tych naszych telefonów, do których jesteśmy przyklejeni jak muchy do lepu. Nie będzie wody, no bo pompy pracują na prąd. Tak? Już nie mówię o tym, że nie będzie ogrzewania, nie będzie klimatyzacji, bo to są jakieś tam rzeczy, które są luksusowe. Nie będą działały windy, nie będzie oświetlenia, nie będą działały oczyszczalnie ścieków. W związku z powyższym tak naprawdę nastąpi paraliż. I teraz my sobie myślimy tak, no ale ja mam przecież fotowoltaikę, to ja będę mógł sobie z tego korzystać. Kto będzie mógł, to będzie mógł. Większość tych instalacji opartych na sprzęcie, który ma wbudowane te backdoorsy, tak, te urządzenia, które pozwalają na przejęcie zdalnej kontroli, nieautoryzowanej kontroli, no to nie będą działały, no bo tam będzie ten jeden czerwony guzik, koniec. I teraz możemy zadać sobie pytanie, czy mamy się tego bać. W normalnych warunkach nie. No, mamy to, co mamy. Jeżeli odetniemy możliwość pracy takich urządzeń w chmurze,
to niestety niektórzy producenci, i jest to zrobione celowo, nie pozwolą nam na używanie tych falowników, ponieważ część chińskich falowników wymaga obowiązkowo dostępu do sieci, żeby móc pracować. Nie mówię, że wszystkie, ale są takie, które jeżeli nie będą miały dostępu do internetu, to one nie będą pracowały. W maju 2025 roku agencja Reutersa opublikowała artykuł, który troszeczkę wstrząsnął tym rynkiem OZE. Podczas fizycznej rozbiórki popularnych chińskich falowników inżynierowie, którzy zajmują się sprawdzaniem bezpieczeństwa, znaleźli coś, czego nie powinno być właśnie w takich falownikach. Znaleźli tam dedykowane urządzenia komunikacyjne do sieci 4G i LTE. I w niektórych z tych urządzeń były już wlutowane karty SIM. W związku z czym, nawet jeżeli będziemy mieli nie wiadomo jakie firewall i nie wiadomo jakie zabezpieczenia, to producent takiego urządzenia dalej będzie miał możliwość nieautoryzowanego wejścia na nasze urządzenie i zmianę parametrów. No bo jeżeli ma dostęp po sieci komórkowej, która jest kodowana i o której my nie mamy bladego pojęcia, no to ja nie widzę tutaj problemu, żeby coś takiego mogło się w ogóle stać. Nawet najdroższe firewall nie zabezpieczą nas przed czymś takim, no bo ten sygnał, ta komunikacja nie będzie szła po sieci, którą my zabezpieczamy, tak? Ona będzie sobie tym tylnym wejściem tam do nas, do tych naszych szarych skrzyneczek wchodziła. A teraz możemy się zastanowić, ale po co komu dostęp do mojego falownika? Ja mam 2 kW tylko energii, 2-kilowatową instalację. Co może 2 kW zrobić dla kogokolwiek? Najwyżej wyłączą mnie, nie będę miał prądu, tak? No nie do końca. Problem polega na skali, ponieważ ja mam 2 kW, sąsiad ma 2 kW, sąsiadka ma 5 kW, w całym województwie mamy kilka gigawatów, no i to już jest skala. Tutaj już mówimy nie o 2 kW, ale o rozproszonej sieci, która jest w stanie wpływać na sieć elektroenergetyczną. A w tej chwili w całej Europie prawo energetyczne jest takie, że Krajowy Dyspozytor Mocy ma obowiązek priorytetyzować źródła energii odnawialnej. Co to znaczy? A to znaczy nie mniej, ni więcej, tylko coś takiego. Jeżeli mamy nadwyżkę, nadprodukcję energii elektrycznej, to Krajowy Dyspozytor Mocy bierze telefon i mówi: hej Franek, ty masz tą elektrownię tam opalaną węglem, ja potrzebuję, żebyś ty zszedł z mocą o 10 gigawatów, ponieważ bardzo ładnie świeci słońce, fotowoltaika produkuje w nadmiarze, wiatraki się kręcą, więc ty musisz zmniejszyć produkcję. I to nie jest tak, że ten Franek, on na tym straci. Nie, on na tym nie straci, ponieważ umowy są podpisane w ten sposób, że ja wyłączę te kilka gigawatów, zejdę z mocą, tak, nie będę wpompowywał tego do sieci, ale państwo i tak mi za to zapłaci, a nawet zapłaci mi więcej, niż jak ja bym to produkował. Trochę chore, no ale tak jest. I teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ cała sieć elektroenergetyczna w takim przypadku, gdzie mamy nadprodukcję, korzysta z tych dziesiątek tysięcy malutkich źródeł energii odnawialnej, jakim są nasze szare skrzynki, czy niebieskie skrzynki, czy jakiekolwiek tam pomarańczowe skrzynki na naszych ścianach w garażu. I teraz tak, jeżeli, całkowicie hipotetycznie, jeżeli ktoś
naciśnie czerwony guzik gdzieś tam w jakimś czerwonym kraju, czy żółtym, czy jakimkolwiek innym kraju i wyłączy nasze falowniki całkowicie, albo zmieni częstotliwość ich pracy z 50 Hz na 65 Hz, albo zwiększy napięcie, jakie te falowniki będą produkowały, no to w tym momencie sparaliżuje nam całą sieć w całym kraju. I czasami nie tylko w kraju, bo w krajach sąsiednich tak samo. Mieliśmy przykład niedawno, w tamtym roku, właśnie w okolicach tam Francji, Hiszpanii, nie? Stało się coś takiego, bo sieć jest połączona w taki sposób, jest taką pajęczynką. Jak jedna nitka wypadnie, to cała moc jest przejmowana przez następną nitkę. Teraz tamta nitka może nie wydolić, może być przeciążona, wtedy ona się wyłączy, no i ten pobór automatycznie zostanie przekierowany na następne nitki, no i tamte z kolei będą przeciążone, no i jak już tak 4-5 nitek wypadnie nam, no to już idzie kaskadowo i wtedy wszystko leży. Nie ma, że boli, cała elektryka pada. Nie ma sieci. I teraz, jeżeli taka osoba trzecia ma dostęp do tych naszych urządzeń i tak zmodyfikuje parametry, że będzie w stanie na przykład popalić transformatory, no to wymiana takiego transformatora to nie potrwa tydzień. To potrwa czasami nawet parę miesięcy, bo jeżeli to jest tylko jeden transformator, jeżeli to są 2 transformatory, to my jesteśmy w stanie to w miarę szybko wymienić. Ale jeżeli będzie to 300 transformatorów, no to nie ma takiego zapasu części zamiennych, które będą w stanie te transformatory dostarczyć. Więc musimy na to zwracać też uwagę. I to nie jest teoria spiskowa. To jest realne zagrożenie, które zostało nagłośnione w maju 2025 roku, w tamtym roku w maju, przez agencję Reutersa. Więc ja nie mówię tutaj, że ktoś tam powiedział na YouTube i ktoś inny to powtórzył i ktoś inny jeszcze to powtórzył i troszeczkę przeinaczył i zrobiła się z tego lawina plotek. Ja w opisie filmu dam wam linki do tych artykułów, do tych oryginalnych artykułów z oryginalnych źródeł, nie z pudelka, żebyście mogli sobie sami zobaczyć, że ja tutaj nie opowiadam jakichś dyrdymałów, tylko mówię o tym, o czym być może w Polsce się nie mówiło za bardzo, a po tym artykule tutaj na terenie UK, przynajmniej na terenie East Sussex, gdzie ja jestem, wszystkie urzędy wojewódzkie, urzędy miasta, które miały chińskie falowniki poinstalowane na instalacjach fotowoltaicznych, albo je wyłączyły całkiem, albo zamieniły je na Feroniusa i tutaj u nas na terenie dystryktu, tak jakby województwa, w tych urzędach, do których ja mam dostęp, wszystkie te urządzenia, już tutaj nie ma ani jednego chińskiego falownika i ja, jak będę następnym razem tam w tych miejscach, to porobię zdjęcia, powrzucam wam, zobaczycie jak to wygląda, ale możecie mi wierzyć, w UK tutaj na tym terenie, gdzie ja jestem. Nie wiem jak jest zresztą reszta kraju, jak do tego podeszła, natomiast tutaj właśnie nasz okręg, nasz obszar, no to chińskich falowników w państwowych instytucjach już nie znajdziecie. Bo były tańsze, w tej chwili już ich nie ma. Świat staje się dosyć ciekawy i tutaj jest sytuacja tego typu, że tak jak mówię, Huawei i Sungrow mają 50% rynku PV, tego małego w Europie i na świecie, więc 50%, czyli co drugi falownik, jeżeli dojdzie do wniosku, że chce nam zrobić krzywdę, no to nam zrobi krzywdę. I nie będziemy mieli na to żadnego wpływu.
Zastanówmy się, w jaki sposób my kontrolujemy nasze urządzenia. No, bierzemy nasz telefon, tak, logujemy się do sieci, do chmury, no i w chmurze zmieniamy sobie ustawienia, patrzymy, ile żeśmy tam wyprodukowali tego prądu, ile tam jeszcze mamy słońca i teraz oczywiście mamy to zabezpieczone hasłami. Teoretycznie nikt nie może nam tego zobaczyć, ale czy na pewno nikt nie może tego zobaczyć? Większość, czy wszystkie serwery, wszystkie chmury do tych urządzeń, które są produkowane w Chinach, znajdują się w Chinach. W związku z tym producent takiego sprzętu i producent oprogramowania ma dostęp i ma możliwość kontrolowania naszych urządzeń. Nawet, słuchajcie, w Polsce CERT i służby energetyczne odnotowały próby nielegalnego dostępu do infrastruktury właśnie tej energetycznej. Więc teraz należałoby się zastanowić, czy my już musimy panikować. No nie, ja nie mówię, że my musimy panikować i że my musimy zaraz zdejmować, zrywać wszystkie te szare skrzynki z naszych ścian, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nieświadomie możemy stać się takimi żołnierzykami, którzy zniszczą infrastrukturę elektroenergetyczną. A niszcząc infrastrukturę elektroenergetyczną, sparaliżujemy miasta. Na wsi to może nie będzie aż tak bardzo odczuwalne, bo na wsi ludzie mają studnie. Ludzie nie mieszkają w 10-piętrowych budynkach. Ludzie nie muszą się martwić, że nie będzie czym spłukać ubikacji na 5. piętrze. Ludzie też mają dostęp do ciepła poprzez, nie wiem, piece jakieś tam węglowe, czy na drewno, czy coś takiego. Natomiast miasta to jest całkiem inna sprawa. Szpitale to jest całkiem inna sprawa. Zakłady przemysłowe to jest już tragedia, zwłaszcza te zakłady, w których proces produkcyjny nie może być przerwany. Takie zakłady jak, nie wiem, koksownia w Zdzieszowicach, możecie sobie wyobrazić, jeżeli baterie te koksownicze zostaną wyłączone na przykład, albo kopalnie, gdzie ludzie pod ziemią nie będą w stanie oddychać, ponieważ staną dmuchawy, nie będzie dostarczane powietrze, jakoś tam sobie po drabinach wyjdą z tych 950 metrów pod ziemią, z chodnika oddalonego o 2 kilometry od szybu, ale w międzyczasie może zabraknąć powietrza. Albo woda nie będzie odpompowywana, no i zaczną się podtopienia. Szpitale. Wyobraźmy sobie teraz sytuację taką, że na stole operacyjnym otwarty człowiek, nie ma prądu, a może wystartuje agregat, może nie wystartuje, bo być może elektronika zostanie do tego stopnia spalona, że agregat nie dostanie sygnału do startu. Wszystkie nasze telewizory pójdą się paść, bo za wysoka częstotliwość, za wysokie napięcie. No i jak my będziemy oglądali ten 9345 odcinek naszego ulubionego serialu brazylijskiego, już teraz chyba nie brazylijskie, tylko jakieś tureckie, teraz oglądamy ją tam w Polsce. No więc telefonia komórkowa padnie, nie będzie łączności, no więc to jest taki paraliż globalny. Jak nie ma prądu, to świat nie funkcjonuje. Dobra, wystarczy tego gadania na dzisiaj o dziwnych sprawach. Ja bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, że poświęciliście ten czas i zostaliście ze mną tutaj do końca. Bardzo dziękuję jeszcze raz za subskrypcję i za wszystkie lajki i komentarze. Jakbyście mieli jakieś pytania, to bardzo proszę, tam na dole można zostawić komentarz, pytanie. Może się nie zgadzacie ze mną, może uważacie, że to, co mówię, to są, nie wiem, jakieś teorie spiskowe. W opisie filmu
Zostawię linki do oryginalnych artykułów, także będziecie mogli sobie zobaczyć, czy to, co mówię, ma rację bytu i czy może się coś takiego zdarzyć. Teraz tak, Victron, firma holenderska, VRM, czyli ta chmura, do której Victron może być podłączony, ale nie musi. Victron może pracować bez dostępu do sieci, o czym nie można powiedzieć o większości chińskich falowników, bo większość chińskich falowników powyżej 3 kW musi mieć dostęp do clouda, musi mieć dostęp do chmury, żeby w ogóle produkować cokolwiek. Tam może nie być dostępu przez tydzień, w niektórych przypadkach przez 2, ale co jakiś czas ten falownik musi połączyć się z chmurą. I teraz zauważcie, że jeżeli my nie wiemy dokładnie, co jest na takiej płytce, w takim falowniku, tam może być jakiś taki układzik sprytny, który posłucha sobie do jakiejś komendy i on sobie tą komendę zapamięta i zacznie działać nie od razu w momencie otrzymania tej komendy, ale po jakimś z góry ściśle określonym czasie. A ja tutaj mówiłem o sieciach, o urządzeniach komórkowych, które są wbudowane na takich płytach, a jeżeli będą to urządzenia tak zwane mesh, tak, które rozmawiają nie bezpośrednio z serwerami producenta czy osób, które chcą przejąć kontrolę, ale między sobą i dopiero któryś tam końcowy ma dostęp. Także nawet jeżeli my odetniemy się od internetu, zabronimy mu wychodzić na zewnątrz, on się dogada z falownikiem sąsiada, falownik sąsiada dogada się z falownikiem następnego sąsiada, a sieci rozproszone takie jak Z-Wave na przykład, ich zasięg jest do kilometra przy dobrych wiatrach. Być może są jeszcze jakieś inne protokoły transmisyjne, o których my nie mamy bladego pojęcia, także świat staje się dosyć ciekawy. Dobra. Koniec na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, to bardzo proszę, zapraszam do dyskusji na dole. Ja staram się odpowiadać na wszystkie pytania, ale jak jest dużo komentarzy, to ja czasami nie zauważam komentarzy i odpowiedzi do moich odpowiedzi, bo YouTube nie raportuje, że ktoś odpowiedział na moją odpowiedź. Więc ja mogę czasami coś przeoczyć. Także jeżeli chcecie, żebym na pewno to zobaczył, to komentujcie to jako główny komentarz na samej górze, a nie odpowiedź do komentarza. Fajnie. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. A jeszcze jakby ktoś mi chciał postawić jakąś kawkę, to z góry dziękuję. Na razie.